Janusz Starościk, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Mamy dwa rodzaje hybryd. Od tego zacznijmy, prawda? Jeżeli chodzi o pompy ciepła, no to zacznijmy od tego, ponieważ pompy ciepła są w tej chwili, można powiedzieć, tym takim preferowanym. Aczkolwiek, no mówię, no to moim zdaniem skromnym, no to będzie ważny element, powiedzmy, miksu energetycznego, wbrew temu, że powiedzmy się stawia na to i tak dalej, no bo można stawiać wtedy, kiedy ma się dobre zaplecze, natomiast w dalszym ciągu infrastruktura elektroenergetyczna pozostawia wiele do życzenia, prawda, szczególnie gdy idzie to w parze z elektromobilnością, prawda, więc no, potrzebujemy więcej tej energii elektrycznej, no, która jest wytwarzana jakby z paliw kopalnych, więc tutaj nie ściemniajmy, że powiedzmy to wszystko to jest no, oparte na OZE, prawda? Ale niemniej jednak oczywiście wykorzystywanie OZE i to jest właśnie, pompa ciepła jest takim właśnie takim urządzeniem hybrydowym, sama w sobie nawet, prawda, bo wykorzystuje zarówno powiedzmy energię elektryczną, która może być z paliw kopalnych, jak i ciepło z otoczenia, w większości przykładowo 3/4 tej energii, dzięki czemu właśnie to zapotrzebowanie energetyczne jest dużo mniejsze, prawda, przy uzyskiwanym efekcie pozyskiwanego ciepła, więc mówię, to naprawdę jest bardzo fajne urządzenie i tylko trzeba je z głową stosować. I mamy dwa rodzaje instalacji hybrydowych pomp ciepła. Jedna to jest kompakt, prawda, czyli mamy w jednej obudowie mamy pompę ciepła i mamy na przykład kocioły gazowe. Czasami jeszcze są produkty, że jeszcze jest zabudowana w jednej obudowie rekuperacja, prawda? Czyli mamy taką szafkę, gdzie mamy trzy w jednym i to jest naprawdę idealny układ, prawda? Natomiast o co tutaj chodzi? Hybryda, można powiedzieć tak, no nic logiczniejszego nie można wymyśleć, prawda? Dlatego, że hybryda pozwala na optymalne wykorzystanie aktualnie dostępnych zasobów, prawda, energetycznych i dopasowanie ich do aktualnie panującej temperatury zewnętrznej, prawda, czy budynku, czy coś. No i z tym się nie da dyskutować, prawda? Natomiast oczywiście zwolennicy pełnej elektryfikacji no, próbują temu rozwiązaniu nogę podstawić, prawda? Dlaczego? I widzimy to na przykład teraz w wypadku listy ZUM czystego powietrza. Mianowicie Europejski Bank Inwestycyjny, który na początku postawił warunek, że on nie da ani jednego eurocenta, jeżeli będą dofinansowane kotły gazowe. I dlatego nie ma w czystym powietrzu kotłów gazowych od 1 stycznia 2025, co jest absolutnym absurdem, bo jest to bezemisyjne, jeżeli chodzi pod kątem pyłów zawieszonych, prawda, czyli tak naprawdę to, co ma wpływ na czystość powietrza, czyli to, co mamy problem w Polsce, prawda, tutaj nie skupiamy się, można powiedzieć, bliższe ciało koszula i zamiast tutaj wrzeszczeć, prawda, o dekarbonizacji i tak dalej, powinniśmy się skupić na tym, że ludzie wdychają, powiedzmy, coś w płuca, co powoduje później nowotwory, prawda, i schorzenia górnych dróg oddechowych i dolnych też zresztą. Według mnie podejście właśnie pryncypialne i polityczne, prawda, bo dekarbonizacja, bo ograniczenie CO2, bo planeta płonie, prawda, i tak dalej. No młodych ludzi się niestety tutaj napuszcza, nie dając im, powiedzmy, manewru do myślenia, prawda, tylko wiadomo, że fajnie jest na Facebooku skrzyknąć grupę młodych ludzi, którzy się przykleją do asfaltu, prawda, i blokują na przykład ruch, prawda, na drodze, gdzie no, żaden sobie nie zada tutaj wysiłku myślenia, że samochody stojące w korku emitują dziesiątki razy więcej dwutlenku węgla, aniżeli jadące, prawda? Czyli tak de facto, powiedzmy, tego typu protest powoduje zwiększenie się tego. Oczywiście ja nie jestem przeciwny transformacji, bo jak najbardziej kwestia ograniczenia gazów cieplarnianych jest tutaj konieczna, zresztą te zmiany klimatyczne, które mamy, można dyskutować, czy to, jaki wpływ ma, powiedzmy, tutaj cywilizacja, na pewno ma, ponieważ no wiadomo, że to spalanie, prawda, tego wszystkiego, no to jakiś wpływ ma przemysł ciężki i tak dalej. Natomiast w wypadku hybryd, no to podejście na przykład Komisji Europejskiej też jest dziwne, to dla nich temat najlepiej nikt nie istnieje, prawda? Natomiast w wypadku listy ZUM, o czym zacząłem mówić od początku, no to właśnie Europejski Bank Inwestycyjny stwierdził, że nakazał, że zawieszenie, prawda, czy wywalenie
hybrydowych pomp ciepła z listy ZUM. Prawda? Dlatego, że tam jest kociołek gazowy. A tego się nie da rozdzielić, prawda? Bo to jest w jednej obudowie, bo ile na przykład w czystym powietrzu, jak mamy układ hybrydowy, to dofinansowanie jest do pompy ciepła, ale nie zakazują montażu kotła gazowego, prawda? Tylko on nie jest dofinansowywany. Zresztą, jeśli chodzi o producentów kotłów gazowych, to nie jest jakiś tam, powiedzmy, wielki problem, dlatego, że staramy się mimo wszystko, ja staram się kolegów przekonać, że słuchajcie, prowadźmy biznes normalnie, prawda? Sprzedawajmy to normalnie, a nie bądźmy niewolnikiem instrumentu wsparcia, prawda? Bo to nam zepsuje rynek, zresztą widzimy tutaj po kolei, jak coś jest za bardzo wspierane, to się odbija czkawką. No w każdym bądź razie to jest ten pierwszy przypadek, aczkolwiek te pompy się sprzedają coraz lepiej, prawda? Drugi przypadek hybryd to jest hybryda, gdzie mamy dwa różne urządzenia połączone ze sobą automatyką, czyli jakiś zintegrowany system, ale na przykład może być kocioł jednego producenta, pompa ciepła kogoś innego, prawda, a automatyka kogoś innego, jak tu jeszcze jest dołączony, powiedzmy, magazyn ciepła, to naprawdę jest idealny układ, prawda, i tutaj widzimy na przykład sporo ruch, że na przykład ktoś dokupuje pompę ciepła do istniejącego kotła gazowego. To nie jest ujęte w jakichś statystykach. Tam do nas docierają jakieś szczątkowe informacje od instalatora, ponieważ to są jakieś, można powiedzieć, inicjatywy oddolne. To nie jest narzucone, bo niestety na poziomie rządowym to nie ma jednej komórki rządowej, która by się zajmowała grzewnictwem. Nie ma. To jest w tej chwili rozdzielone pomiędzy 3 albo nawet 4 ministerstwa. Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii i jeszcze do tego dochodzi Ministerstwo Finansów i Gospodarki, prawda? Które jeszcze na razie nie ma wpływu, ale być może będzie miało wpływ. No więc tak naprawdę jest bałagan, no, ogólnie rzecz biorąc o ile ciepłownictwo na przykład wiadomo, że podlega, no, wiodącą rolą tutaj jest Ministerstwo Energii, prawda, gdzie cały Departament Ciepłownictwa i Efektywności Energetycznej przyszedł do tego ministerstwa, ale to jest powiązane, powiedzmy, tam w rozmowie, tam są w kontakcie konsultacje z Ministerstwem Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, ale wiadomo, gdzie to jest. O tyle ogrzewnictwo, czyli to takie rozproszone ciepło, w ogóle nie jest wzięte pod uwagę. Natomiast tutaj widzimy, i to chyba nawet jest, ja bym zaryzykował, większy udział, prawda, tych instalacji kombinowanych, prawda, gdzie jest to składane z kilku, powiedzmy, tam urządzeń, prawda, czy kilku producentów. Drugim na przykład w kolei to jest coraz większe zainteresowanie, widzimy na przykład dobudową do kotłów gazowych kolektorów słonecznych z magazynami ciepła. Dzięki temu tak, no kolektor właściwie w lecie to kocioł gazowy się w ogóle nie włącza, bo ciepła woda jest za darmo, można powiedzieć, z kolektora słonecznego. Jeżeli mamy odpowiednio duży bufor, to też w dni słoneczne kolektory ładują bufor, prawda, doładowują układ grzewczy, prawda? Przez co tak samo kocioł gazowy musi mniej pracować, czy krócej pracować, żeby tylko dociągnąć temperaturę w okresie zimowym, kiedy słońca nie ma, prawda? Żeby to jakoś działało. No i to zainteresowanie jest coraz większe, tylko jest jeden wielki problem. Nie ma kto montować kolektorów słonecznych. Ponieważ ci instalatorzy, którzy kilkanaście lat temu byli, to albo się zestarzeli, albo przeskoczyli na fotowoltaikę, na inne rzeczy, prawda? Bo kolektor jest dosyć ciężki, łatwiej jest fotowoltaikę wyciągnąć na dach, aniżeli kolektor, prawda? I go zamontować jeszcze. Bo tam jeszcze rurki, to jest parę kabli, prawda? Można powiedzieć, automatyka podłączona do inwertera i wszystko działa, prawda? Oczywiście to trzeba się znać na tym, jak to podłączyć, bo tak jak w wypadku kolektorów tam fryzjerzy czy pomp ciepła, z szacunkiem dla fryzjerów, prawda, brali się za montaż tego instalacji, tak samo w tej chwili za fotowoltaikę też naprawdę to było masowe jakieś zjawisko i powodowało na przykład obawy wśród, no, na podstawie doświadczeń, obawy wśród użytkowników, że się dok zapali, prawda, bo tam będzie jakieś spięcie, coś takiego. To musi być to wszystko dobrze zrobione. Natomiast brakuje tego. No, brakuje wiedzy też, jeżeli chodzi o projektantów, w jaki sposób połączyć, prawda, układy hybrydowe. Projektant w tej chwili niestety, ale no w sporej części, bo
Tutaj część projektantów rzeczywiście jest łebskich i zna się na rzeczy i prawda, nie boi się podjąć tematu, ale większość idzie po najmniejszej linii oporu. Niestety liczy się ilość wystawionych faktur, prawda, i najlepiej, że niech producent zaprojektuje jeszcze to wszystko, prawda, się tylko potem podpisze. Więc tak to niestety wygląda, ale nie ma kto montować tego. Zdarzają się na przykład, też w tym roku dotarły do mnie informacje, na przykład kombinacji kolektora słonecznego, instalacji kolektorów słonecznych z kotłami na biomasę. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, zastosowanie kolektora słonecznego, gdzie słońce nam nie wystawia rachunków, powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię czy paliwo do urządzenia podstawowego. Prawda? Czy to mamy energię elektryczną w wypadku kotła elektrycznego czy pompy ciepła, czy to mamy gazu w wypadku kotła gazowego, czy to mamy oleju w wypadku kotła olejowego, czy mamy biomasę, prawda, peletu w wypadku kotła na pelet. Natomiast no, dyskusje w ramach ekoprojektu, na przykład na poziomie europejskim, no to tam sformułowania są takie, że w zasadzie oni się, jeśli chodzi o modyfikację ekoprojektu, oni się nie zajęli tam hybrydami za głęboko. Tam powinny być chyba te dwie właśnie definicje hybryd, ponieważ my to 2 lata temu byliśmy poproszeni o coś takiego, żeby stworzyć definicję i pierwotnie była to hybrydowa pompa ciepła, ta kompaktowa, ale zostało to rozdzielone. Powiedzmy, że hybryda jest tak, że może być zrobiona ze składników od różnych producentów, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast na pewno jest to kierunek, który się rozwija. Powoli, bo powoli, a powoli dlatego, że mógłby się rozwijać szybciej, ale dlatego, że po prostu brakuje wiedzy i umiejętności.